Witam bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek poświęcony opinii po roku użytkowania pistoletu pneumatycznego firmy Satra. Zaznaczam, że nie jest to żaden sponsorowany odcinek, jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na jego temat. Sprzęt to model SC1500, jak podaje producent 8000 obrotów na minutę, no i ilość newtonometrów to 1500. Tego akurat nie sprawdzałem. Jedyne co to część praktyczna, która będzie za chwileczkę i pokażę Państwu, czy to zdaje egzamin, ta moc, czy nie. No i waga 2,1 kg. Tutaj jakby wielkich informacji nie ma. Sprzęt jest używany od roku, jak już wspomniałem. Z dołączonych dokumentów to gwarancja i oczywiście paragon faktura. Ja go kupiłem za 250 zł, to było w 2001 roku w styczniu. Jak widać, sprzęt odrobinę już przeszedł, ale nie ma to wpływu jakoś na jego użytkowanie dalsze. Jeżeli chodzi o czynności, które będzie trzeba wykonać po zakupie, to dokręcić sobie końcówkę, uszczelnić i dokręcić i pistolet jest gotowy do użytkowania. Jego waga nieodczuwalna, bardzo fajnie wyważony. Z ciekawych rzeczy 3 poziomy mocy, tak myślę, i tak jest, jeżeli chodzi o dokręcanie, i 1 bieg, jeżeli chodzi o odkręcanie. Te dwa pierwsze są dosyć blisko siebie, więc trzeba odrobinkę precyzji, jeżeli będziemy się nimi posługiwać i je używać. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci, jest najdalej i zapewne większość z Państwa będzie tutaj najczęściej ustawiać pokrętło. Do zasilania pistoletu używam takiej oto sprężarki, baniak 50 litrów, dwutłokowa. Ciśnienie, z jakim pracuję na pistolecie, to jest 6 atmosfer. Nie jest to może jakiś demon mocy, niemniej jednak jeżeli chodzi o pracę pistoletu, nigdy nie było sytuacji, że, jak to mówi mój znajomy, wiatru brakowało. Jeżeli będą zainteresowane osoby ogólnymi wrażeniami po mniej więcej roku użytkowania tej sprężarki, to bardzo proszę w komentarzach, na pewno coś podeślę. No i jak widzimy, mamy już maszynkę uzbrojoną. Wąż 10 mm. Może najpierw próba dźwięku. Wiem, że to nie o to chodzi, ale dźwięk jest fajny, więc przejdźmy dalej. Pierwsza śruba, która nie była odkręcana od jesieni, poszła dobrze. I może zacznijmy dokręcać na poszczególnych biegach. I mały test, czy nie trzeba przypadkiem dokręcić. No tak jak widzimy, odrobinę poszło, jakieś 2 cm. Śruba druga, przepraszam. Śruba druga. Też bez większych problemów. To może teraz na biegu numer 2. Odrobinkę trzeba precyzyjnie. Poszło. Sprawdzamy na kluczu. A tu już praktycznie nic. I śruba numer 3. Elegancko też poszła. Dokręcamy. Sprawdźmy, czy nie trzeba dokręcić. Tutaj też kompletnie nic. I jeszcze tytułem zakończenia, jeżeli miałbym go podsumować po roku użytkowania, to ocena bardzo dobra. Nie ma najmniejszych jakichś problemów z nim związanych z użytkowaniem. Dokręca, odkręca, wszystko działa prawidłowo. Jeżeli chodzi o zastosowania domowe, to oczywiście z czystym sumieniem polecam i życzę miłego użytkowania. A na tym kończę dzisiejszy odcinek i cóż, zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Cześć.